Dlaczego Dario Argento, czyli jeden z głównych twórców Giallo, stwierdził, mamy rok 2009, to będzie idealny czas, ażeby zrobić nowy film o Giallo pod tytułem, uwaga, polski tytuł, Giallo, kolekcjoner piękna. Dobrze, nie będę nic mówił na ten temat, bo rzeczywiście polscy tytułolodzy mieli gorsze pomysły. Słuchaj, dobra, w tym filmie włączyłem, patrzę, Adrien Brody, Oscarowy oczywiście, Emmanuelle Seigner, znana aktorka, no chociażby żona Romana Polańskiego, mówię, no przynajmniej jakościowo, aktorsko będzie dobrze. Zobaczymy, jak będzie z fabułą. O jacie. Po prostu tutaj jest już źle albo bardzo źle. Krótko mówiąc, mamy dżentelmena, który jeździ taksówką i porywa dziewuchy. Potem je tam, brzydko mówiąc, tnie i odkładają łyżkę, czyli dziękuję bardzo, koniec. No, okej, fabuła jaka znamy jak wiele. Tak, wiele było takich już filmów, gdzie rzeczywiście coś podobnego miało miejsce, no ale gdzieś tam to rzeczywiście miało ręce i nogi. Ale tutaj, no niespecjalnie, bo tak, 2009, no to już jest dawno już jest po okresie no, tego największego rozkwitu Giallo, gatunku Giallo. W ogóle Giallo po włosku to jest żółty. No i to nie jest dlatego, że powiedzmy żółty, bo żółty, tylko dlatego, że żółty, ponieważ nasz jeden z bohaterów ma kolor skóry żółty. Problemy oczywiście jak najbardziej z organizmem, więc no, żółtaczka i tak dalej, bla bla bla, super świetnie. Ale Adrien Brody gra tutaj policjanta i on gra twardziela, naprawdę gdzieś tam ma swoją siedzibę, jest oczywiście w posterunku policji, w komendzie, ale gdzieś tam w piwnicy i tylko w ogóle nie schodzi tam do niego, bo on jest zły i on tam mieszka i on tam sypia i on tam w ogóle, bo on jest najgorszy, to po prostu nie ma gorszego. A to jest taki fajny koleś, że tak się zastanawiałem, Adrien, ja wiem, że ty masz możliwości, ale też pamiętaj, kiedy reżyser mówi, masz to zagrać w ten, a nie inny sposób, no to rzeczywiście już jest troszeczkę gorzej i ta jego postać, nie dość, że jest ten policjant, jego jest tak tępy, w ogóle tak do niczego niepodobny, że oglądałem i mówię, zastanawiałem się i po co, za co, dlaczego, za jaką karę. Normalnie jest rzeczywiście bardzo źle, zaraz wrócę do fabuły. Emmanuelle Seigner też niewiele naprawdę pokazała tutaj. Oczywiście ci aktorzy nie byli pierwszymi wyborami, no jak się można łatwo domyśleć. Adrien Brody wskoczył w buty Raya Lioty. Chyba Ray Liotta miał gdzieś tam szósty zmysł, mówił nie idź robić ten film, bo rzeczywiście jest bzdurny. A Emmanuelle Seigner wskoczyła w buty, jak chyba bardzo często w przypadku filmów Dario Argento, Asi Argento, jego córki. Tam akurat się troszeczkę poskładało, bo pan o nazwisku Giallo miał w tym filmie wystąpić, ale się okazało, że jego była, czyli Asia Argento będzie występowała, to mówi nie, dziękuję bardzo, nie. Po czym Asia Argento zaszła w ciążę, no i znowu trzeba było ją zmienić, no ale potem już się zmieniło na Raya Liottę i na Adriana Brodego, więc rzeczywiście zostało tak jak zostało, ale jest źle. Fabularnie no tutaj się nic nie zgadza, wiesz, nieraz mówiłem, że w filmach Dario Argento jest tak, że mamy gdzieś początek i zakończenie, co się będzie działo po drodze, to tak naprawdę nie jest istotne, ale gdzieś tam sobie jakoś spokojnie dojdziemy do fabuły, ale to co się dzieje po drodze, te wydarzenia są istotne, bo to jest coś pięknego, co się dzieje, ludzie giną i tak dalej, no ale tutaj to jest taka bzdura, za bzdurą, mam tylko oczywiście wynotowane, jest sytuacja, tak, porywa jedną z sióstr, jedzie gdzieś tam taksówką, gdzie miał jechać. Ale przepraszam, ale czemu ty tutaj jedziesz? Ale powinieneś jechać tam. Nic, żadnej reakcji typu, żeby wziąć i go uderzyć, żeby zaciągnąć hamulec ręczny. Przypominam, to są Włochy, to był bodajże Turyn. To nie jest, że w Ameryce ma się tak hamulec ręczny albo przy kierownicy, albo są automatyczne. No nie, można było spokojnie zaciągnąć. Nie, nic w ogóle, zero jakiejkolwiek reakcji. Jedna z ofiar oczywiście gdzieś tam jest potraktowana bardzo źle, ale jeszcze żyje, tak? Jeszcze żyje, przyjeżdża policja, dobra, szybko, elegancko, dawajcie karetkę i tak dalej, będzie w porządku. Nagle, o nie, ona nie żyje. Wiesz, żadnego sztucznego oddychania, żadnego masażu serca, nic, ona po prostu nie żyje. Nie to, że gdzieś tam jest powiedzmy pocięta i leje się czerwona farba wszędzie, no nie, po prostu stwierdzili, o popatrzcie, ona nie żyje. Zły ten facet, no po prostu rozumiesz, jest nieporozumienie. Nasza jedna z bohaterek ucieka od tego Giallo, ucieka od tego faceta, gdzieś tam jakieś wielkie, może nie katakumby, ale powiedzmy jakaś ogromna fabryka, więc mnóstwo korytarzy, wybiega z jednego korytarza tam za nią. Ja uciekłam, ona to mówi, ja uciekam, ale gdzie teraz mam iść, gdzie teraz, o tam są drzwi, to ja może tam pójdę.
Normalnie ekspozycja w tym filmie, po co? No my wiemy, ciach, śmigaj i uciekaj i to wszystko, dziękuję bardzo. A ta się ogląda, rozgląda w ogóle, tej kobieta, siostra gdzieś tam zaginęła, ona idzie z facetem sobie na winko. Słuchaj, no to dobrze, Adrian Brody, no pogadajmy. Czemu ty jesteś taki najtwardszy z twardych, że wiesz, John Wick przy tobie to jest w ogóle, może co najwyżej bułki masą smarować, a John Matrix, czyli Arnold w Komando, to on się też do niczego nie daje. A czemu ty jesteś taki twardy? No bo wiesz, pamiętam jak... No po prostu bzdura na bzdurze. W tym filmie nic tak naprawdę się nie zgadza. Tutaj mam no, teoretycznie ciekawostki wynotowane, ale tych ciekawostek nie ma. No nie ma naprawdę. Jest bardzo źle, ale to co u Dario Argento zawsze się sprawdzało, czyli muzyka, wiesz, dziwna muzyka i jego filmy nie pasujące do siebie łączą się i jest pięknie. No nie tym razem. Nie tym razem rzeczywiście. Co mi się podoba natomiast, są cudowne wnętrza. Rzeczywiście Dario Argento przyzwyczaił mnie do tego, że to chyba było najlepiej widać przy okazji trylogii Matek, przynajmniej dwie pierwsze części. Piękne są wnętrza, piękna jest scenografia, to wszystko wygląda cudownie i tutaj jak najbardziej w tym aspekcie dowiózł, bo rzeczywiście pokazał, że on potrafi, on ma cały czas zmysł do tego, jak to wygląda, ale kiedy mamy faceta, który, no można powiedzieć, że wymyślił gatunek? No nie, no powiedzmy rozpropagował, niech tak będzie, ten gatunek, ten podgatunek, ten powiedzmy nurt filmowy, więc on na nim zęby zjadł, bo były genialne filmy z jego oczywiście stajń, z jego udziałem, które ładnie wyreżyserował, ale to było dawno, dawno temu i no nie chcę mówić, ale powiem, bo czemu nie, że Dario Argento, tak samo jak Ridley Scott w stosunku do filmu, do serii Obcy już się zgubił dawno, już nie istnieje. James Cameron ma podobnie przy Terminatorze, że rzeczywiście powinien sobie odpuścić, a tutaj on w to brnie i daje nam rzeczywiście jakiś taki film, który nie jest nic warty. Film zarobił, uwaga, $32 000. No bo się okazało, że kiedy Adrian Brody już wystąpił w tymże filmie, bo nie dość, że i tutaj akurat ci niczego nie spalę, bo tutaj od razu ja też zauważyłem przy okazji pierwszy raz, kiedy się pojawia, że gra dobrego i złego. Tylko mamy teoretycznie nie poznać. Nałożyli mu sztuczny nos i nie poznać. To wiesz, na zasadzie jak Superman. Założył okulary. O, Clark Kent. Supermana nie ma. Super. Ja cię... Po prostu jakoś w ten sposób. No to producenci stwierdzili, no to my nie zapłacimy Adrianowi Brodymu. No i nagle się okazało, że nie zapłacili mu pełnej garzy. No to co, idziemy do sądu, wiadomo, normalna sprawa. No i sąd zablokował ten film. Powiedział, że dopóki nie zapłacicie Brodymu pełnej garzy, to co się umówiliście, no to dziękuję bardzo, ten film nie będzie dystrybuowany. Nie będzie dystrybuowany na DVD. To nie tak nagle, że wiesz, że wchodzi w tysiącach kopii i tak dalej i czekamy, ludzie czekają, a wielka premiera w chińskim teatrze w Los Angeles, w Hollywood i tak dalej. No nie. No okazało się oczywiście, że w końcu się dogadali. Zapłacili Brodymu, który zresztą sam stwierdził, że sam proces tworzenia filmu był jak najbardziej przyjemny. Nic nie mógł zarzucić Dario Argento, no ale nie podobało mu się to, jak to rzeczywiście się zakończyło. No wtedy sąd powiedział, dobra, proszę bardzo, można. No i te 32 000 to jest tam z kilku pokazów tak naprawdę w Ameryce. Były oczywiście różnego rodzaju festiwale. W Europie to był bodajże festiwal w Edynburgu, w Ameryce był pokazywany na festiwalu Oklahomie, Omaha czy w Nebrasce gdzieś, wiesz, nie to, że Nowy Jork czy Los Angeles, może chociażby Chicago. No nie, jakiś taki, wiesz, festiwal, na którym nieraz moje filmy były pokazywane, no ale to jest inna sprawa. I rzeczywiście ten film jest bardzo zły. Ja chyba głupszego filmu już dawno nie widziałem fabularnie, bo tu naprawdę się bardzo niewiele zgadza. Postacie są debilne, żeby powiedzieć. Ciąg przyczynowo-skutkowy nie istnieje. Wiesz, to na takiej zasadzie, jakbyś dał 5-latkowi jakiś, mamy podążyć, pociąg jedzie z miasta A do miasta B i co się ma wydarzyć po drodze i on tam gdzieś narysował, no nie znając możliwości, wiesz, tu mamy nóż, a co robi nóż? Nóż tnie? O, nie widziałem, że nóż tnie. I tak dalej, i tak dalej. Muzycznie jest bardzo źle. Oczywiście o montażu już nie będę się wypowiadał, bo po prostu szkoda, więc Dario Argento no, filmem Giallo udowadnia, że się skończył. Jako reżyser Giallo, bo w tym momencie oczywiście tylko w cyklu Kultowe Horrory omawiam jego filmy z nurtu Giallo. Więc no, nie mogę powiedzieć, bo kiedy masz film, gdzie fabuła jest taka sobie jak zawsze, no bo to mi nie przeszkadza, bo to akurat u Argento jest w porządku, ale aktorzy nie dowożą,
W sumie nigdy chyba nie dowozili, co? No ale jakoś tak to rzeczywiście wyszło, ale kiedy aktorzy nie dowożą, kiedy powiedzmy te sceny, no okej, no one są makabryczne, ale to jest, wydaje mi się, lepiej byłoby zrobić slasher, pójść w inną stronę niż akurat tutaj, bo to nie jest dobre wyjście. No wiadomo, że slasher wywodzi się gdzieś tam z giallo, no i tak to miało być, ale kiedy się nic nie zgadza, no to mówisz, no dziękuję bardzo, ja w tym momencie biorę, tak jak śpiewał kiedyś Perfekt, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, a jak widać Dario Argento, co kolejnymi filmami również udowadnia, w pewnym momencie przejadło się, no on stwierdził, nie, ja dam radę. Nie jego scenariusz akurat do tego filmu po raz pierwszy, ale pisany specjalnie dla niego, więc miał nad nim pełną kontrolę, więc nie, odradzam ten film, naprawdę nie oglądaj go, chyba że jesteś mega wielką masochistą, albo jesteś ogromną fanką Adriana Brody'ego, albo Dario Argento, to wtedy jak najbardziej możesz sobie obejrzeć tylko i wyłącznie dla nich, żeby wziąć, odfajkować, odhaczyć, dziękuję bardzo, obejrzany, ale w żadnym innym przypadku nie oglądaj, bo ten film może cię przyprawić naprawdę o ból wątroby, może cię przyprawić o cokolwiek, no domyślam się, że pewnie też biegunki po obejrzeniu tego filmu możesz dostać, ale na pewno nie dostaniesz biegunki i warto obejrzeć te filmy, tak jak najbardziej. Tutaj kultowych horrorów jest cała mnóstwa.